Nazywam się Adrian Kowalski. Mam 48 lat. Aktualnie realizuję chyba jeden z najważniejszych projektów w moim życiu, który nazywa się Testament Serca. Moja przygoda z przywództwem rozpoczęła się z 30 lat temu. To było moje pierwsze doświadczenie pracy z dziećmi ulicy. W centrum Katowic spotkałem młodych ludzi, którzy byli uzależnieni od kleju, od narkotyków. Byli to młodociani, można by powiedzieć nawet przestępcy, ale ogólnie młodzież i dzieci, które z różnych powodów musiały sobie radzić, jak potrafiły, spędzając większą część swojego życia na ulicy. Miałem wtedy 23 lata. To był czas, kiedy wyprowadziłem się z domu. Czas, kiedy rozpocząłem studia, i to studia filozoficzne i teologiczne, więc taka przestrzeń rozwoju człowieka, wolności, którą wtedy odczuwałem, była fenomenalna. Spotkałem dzieci w wieku 10-11 lat, które wąchały klej. Przypadkowo jakieś spotkanie, które kompletnie mnie wytrąciło z tego stanu zachwytu nad sobą. I powiem, że to było takie spotkanie z jednym szczególnie chłopakiem, który na imię miał Siwy. Miał wtedy 11 lat, który przy spotkaniu, jakoś tak się relacja nam nawiązała, kiedy on mi powiedział: wiesz co, chciałbym Ci pokazać moich przyjaciół. Zaprosił mnie do swojego świata. Człowieka, który wydawałoby się nie miał nic wspólnego z rzeczywistością dzieci ulicy. I pokazał mi świat, który z perspektywy czasu wiem, że rzucił mnie na kolana. To było tak trudne doświadczenie dla mnie, ponieważ w tej rzeczywistości dzieci ulicy najsmutniejsze było to, że te dzieci są same, że są skazane na samotność, że nie mają sił tłumaczyć światu, że chcą wolności, że chcą miłości, że chcą spokoju, że chcą żyć inaczej, mimo że żyją jak żyją. Tak? To był pierwszy taki moment, który zmienił kompletnie moje życie. Przez te lata próbowałem tak pracować z młodzieżą, tak pracować z dziećmi, tak pracować z ich rodzicami, żeby budować relacje zaufania, życzliwości, przyjaźni, ponieważ już wtedy myślałem, że to jest jedyna droga, kiedy ja nie będę tylko nauczycielem dla nich, nie będę przywódcą typu chodźcie wszyscy za mną, tylko będę kimś, przy kim po pierwsze poczują się bezpiecznie, zdobędą zaufanie, albo ja przez moje zachowanie zdobędę ich zaufanie i dzięki temu będziemy mogli razem pójść może troszeczkę bardziej w moim kierunku. Oni, dzieląc się swoim doświadczeniem, sprawiali, że we mnie, w moim sercu, w mojej głowie rodziła się ogromna pokora. Refleksja o tym, że nie wszystkim się żyje dobrze. Zachwyt nad tym, że wielu młodych ludzi absolutnie spełnia swoje marzenia, mimo że nie mieli szans na nie. Że to oni dokonują drogi, która, nie wiem, być może dla mnie nie byłaby osiągalna nigdy w życiu. Przywództwo, jeśli mamy iść w tej nomenklaturze, to jest bycie, nawiązanie z kimś relacji, bycie z nim, i to jest jedyna szansa, że my możemy pójść razem w jego albo w moją stronę, albo możemy iść pośrodku wspólną drogą. Jest wiele rzeczy niemożliwych, tak naprawdę. Tak obiektywnie, ale to, co my w Fundacji Pomocy Dzieciom Ulica, do czego zachęcamy, to do tego, żeby ludzie mierzyli się ze swoim niemożliwym. Więc jak ktoś powie, jeżdżę na wózku i ja nigdy nie wstanę, to nie chodzi tylko o to, żeby ktoś wstał i chodził, tylko chodzi o to, żeby on mentalnie wstał i zaczął chodzić. I był taki moment, że taki 5-letni chłopczyk do mnie podbiegł i zaczął do mnie wołać: proszę pana, ja muszę z panem jechać. Ja na niego tak spojrzałem i mówię: ale ty mnie znasz, proszę pana, ja muszę z panem jechać. Myśmy wtedy organizowaliśmy dla młodzieży ten obóz, więc to była śmietanka obozów katowickich. I ja mówię: ale ty nie możesz z nami jechać, nie mamy miejsc. A on mówi: ja nie mogę powiedzieć dlaczego, ale ja muszę z panem pojechać. I wtedy zakłopotany spojrzałem na niego i ja mówię: ale słuchaj, przecież ty nie wąchasz kleju, ty nie pijesz alkoholu, ty nie kradniesz, nie możesz z nami jechać. I on wtedy na mnie spojrzał tymi swoimi wielkimi oczami i mówi: proszę pana, to ja zacnę. Proszę pana, to ja zacnę. Ja sobie wtedy, jak wróciłem do domu,
to wydarzenie bardzo mocno przeżyłem i sobie zatytułowałem dla siebie, jak to małe dziecko potrafi zatrzymać dużego mężczyznę. I to jest jedno właśnie z takich wydarzeń, które noszę w sobie, ono dla mnie jest ważne, ja je pielęgnuję, no i tyle. Sądzę, że jestem największym szczęśliwcem, że mogę słuchać historii ludzi i zadawać im pytania, które nie pozwalają tak naprawdę mi pędzić. Ponieważ rozważanie tych odpowiedzi jest takim bogactwem, że myślę, to sprawia, że jakość mojego przywództwa zmieniła się, mogę powiedzieć, skrajnie. Testament serca to tak naprawdę wymiana energii, wymiana doświadczenia, wymiana wiary, wymiana intelektów. To jest tak naprawdę dzielenie się sobą nawzajem. To jest pretekst do tego, że ja mogę na chwilę się zatrzymać i nie tylko opowiedzieć, ale też zapisać to, co dla mnie jest ważne.